Fikuśny detal, toczenie i frezowanie na jednej maszynie i do tego jak złapać prostokąt w szczękach do toczenia. Ale zanim zaczniemy, kliknijcie w subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych przygód z naszej komnaty precyzji. A tymczasem ja jestem Marek, witam Cię na kanale EMS CNC Wizards. Zacznijmy od tego, że do niestandardowego detalu musieliśmy najpierw wykonać niestandardowe szczęki. Detal na drugie zamocowanie będzie złapany za prostokątny element. Dlatego musieliśmy najpierw wyfrezować nietypowy kształt szczęk. Wykorzystaliśmy jeden z otworów montażowych jako wyluzowanie narożnika. Dzięki temu detal będzie złapany z odpowiednią siłą, a jednocześnie nie będzie narażony na zniekształcenie po złapaniu. Zaczynamy oczywiście od dość sporego wałka ze stali AEC 316L. Zaczynamy od toczenia. Na początek obróbka z grubna. I tu od razu zaznaczę, że część obróbki wykonaliśmy bez chłodziwa, żebyście mogli zobaczyć nieco więcej. Przy toczeniu korzystamy z narzędzi i płytek od Iskara. Zostawię Wam kilka parametrów przy niektórych narzędziach. Wykorzystując wielozadaniowość naszej DMG, zmieniamy rodzaj obróbki z toczenia na frezowanie. Dzięki temu, że cały detal robimy w jednej maszynie, zachowujemy ciągłość procesu i minimalizujemy ryzyko błędu. Jasne, że można by to było wykonać na frezarce trzyosiowej, ale znacznie wydłużyłoby to i skomplikowało cały proces przez dodatkowe mocowania i pozycjonowanie detalu. Nasza DMG jest do tego zadania idealna. Dzięki swojej kinematyce i posiadaniu wielu osi oszczędza czas i ułatwia pracę, ponieważ większość operacji jest wykonywana przez maszynę. Co ważne, taka technologia zapewnia nam dokładniejsze wykonywanie detali i powtarzalność całej produkcji. Tutaj używamy freza palcowego do obróbki zgrubnej od YG1, którego my nazywamy jeżykiem. W tym miejscu wykorzystaliśmy autorską technologię obróbki naszego kama, czyli Esprita, z którego korzystamy. Nazywa się ona Profit Milling. Obróbka jest stało obciążeniowa i może wykorzystywać całą długość roboczą narzędzia.
W naszym przypadku zbieramy za jednym razem pełną głębokość materiału. Dla uzyskania idealnej powierzchni wykończenie puścimy schłodziwem. Oczywiście w trakcie całego procesu na wielu etapach sprawdzamy wymiary. Pamiętajcie, że jest to tylko jedna sztuka. Tutaj nasza DMG wykonuje otwór pilotowy. To celowy zabieg technologiczny, ponieważ ten konkretny fragment detalu swój ostateczny kształt uzyska na naszej drutówce. Zdecydowaliśmy się na takie połączenie technologii, aby przy tym otworze zagwarantować ekstremalną precyzję i rygorystyczną chropowatość, która wynosi poniżej 0,4 RA. Po przechwycie robimy drugą stronę detalu. Jest ona geometrycznie bardzo podobna do pierwszej, z kilkoma różnicami w wymiarach. I znowu zaczynamy od toczenia. Jednak w pewnym momencie zmieniamy technologię na wybieranie materiału frezem. Przez to, że tutaj detal jest już w formie kostki, to toczenie w tym miejscu spowodowałoby spory udar, który narażałby cały detal na możliwość przesunięcia się w szczękach. Do wykończenia geometrii w tym miejscu idealnie sprawdził nam się ucinak od Iskara PHGR25.
Na koniec oczywiście wykończenie ostrych krawędzi fazownikiem. Jak widzicie, posiadanie odpowiednich technologii, takich jak nasze DMG, pozwala nam wykonywać trudne geometrycznie detale na najwyższym poziomie. Dzięki temu nie boimy się żadnych wyzwań, a ich wykonanie to sama przyjemność. Jak zawsze, żeby nam pomóc rozwijać ten kanał, dajcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!